mnie Andrzejowi. Okay. Thank you. Ja, proszę. My pleasure. And you? Jacek. To Jacek. Is this your diary? Nie rozumiem. Czy to twój pamiętnik? Nie, śpiewnik. Ah, okay. What do we got? What's in it? Songbook. Oh, I see. Songbook. Są, no. Oh, right. Just a book. Rozumie pan. Kind of general book. No dobra. All right. Good. Thank you. To Kosma. Cosma with a C or Kejl. K? Cosma. Is that right? Jest. Yeah. Is it Powell or Pavel? Powell. Ah, okay. I know. It's one of these things. Yeah. W. W. Witam pięknie. Przed chwilą skończył się koncert Colina Bassa w Kamiennej Górze, wokalisty i basisty grupy Camel, który również ma fantastyczne swoje płyty. To był fantastyczny koncert. Myślę, że nie grzałują ci, którzy nie byli. I mamy tą niezwykłą okazję, żeby zadać kilka pytań temu wspaniałemu artyście. Pierwsze pytanie jest takie. Jak ci się grało, Colin, w Kamiennej Górze, tutaj w tym małym miasteczku? How do you find the concert? Did you like playing this small town? Yes. Yeah, I liked it very, very much. Yeah, I enjoyed it. This tour this is the reason for this tour, is to go around to different places and to see what it's like in Poland. It's for me it's very, very interesting to travel around to places I have never been before. I see. Więc bardzo mi się podobał koncert i był to granie właśnie w takim małych miasteczkach, to był jeden z powodów dla tej trasy, jeden z... Chciał właśnie zobaczyć, jak to jest granie w takich małych miasteczkach, w takich małych miejscach i bardzo mu się podobało. A pytanie jest takie, czy Colin wie, gdzie leży Kamienna Góra w Polsce na mapie? Do you know where Camel Góra is situated on the map? Yes, I do. Yes. No w takim razie gdzie? Oh, where? Where? What? It's somewhere northeast of the Antarctic, somewhere. That's as far as I know, really. Gdzieś na północny wschód od Antarktyki. No trochę. Well, more or less. More or less, yeah. It's a bit warmer. Trochę cieplej jest tutaj jednak. Jak to się stało, że doszło do realizacji twojej trasy, takiej akustycznej właśnie w małych klubach? Przecież zespół Camel i twoje koncerty to są duże koncerty na stadionach, w salach gimnastycznych czy innych, a tu raptem się okazało, że wpadłeś na pomysł, żeby grać w małych klubach w kraju, gdzieś tam na wschodzie, w Polsce. How did it happen that you started a tour like this, playing acoustic concerts in small places, after all you are used to playing in big stadiums with Camel, big halls? Yeah, yes, but we don't do that very often. And I really enjoy the acoustic situation because it's much more intimate and I can meet the people and, if the people are really enjoying it, it can change the way the concert is going. Yeah, I see. When you play in a group on a big stage, then you have your show rehearsed, and the people come and they come to see a show. But it's always the same. And but with an acoustic evening like this, then it depends. If the audience is really behind you, then you can improvise more. For instance, tonight we played some extra songs because it was so good, and so you can change things and go with the audience more. It's really fun to do it. Colin mówi, że takie sytuacje właśnie kameralne, akustyczne powodują, że można więcej takiego koncertu
wyciągnąć, że są pewne nieprzewidziane momenty, można lepiej złapać kontakt z publicznością. A poza tym mówi, że no takie wielkie koncerty na stadionach nie zdarzają mi się zbyt często. Mam takie jeszcze jedno pytanie, zanim tutaj kolega zada kolejne. Co Colinowi nie podoba się w naszym kraju? Well, the question is, what don't you like in our country? Is there anything like this? What don't I like? Oh dear, oh dear, oh dear. That's a horrible question to ask anybody. You know, say what don't you like? Well, I can tell you. You know, wait a minute. I'll write a list of things I don't like. I don't know. I can't answer that question. You know, I mean, because I'm enjoying myself. I'm enjoying myself traveling around, and every day is a kind of adventure for me, and I can't say there's anything I don't like about it. You know, I'm not here to like things or not. I'm here for my interest and to meet people, and that happens every day, and I like it. So it's. No, Colin mówi, że nie jest po to tutaj, aby mu się coś podobało lub nie podobało. Po prostu jest tutaj po to, żeby grać muzykę. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy na kolejnej twojej solowej płycie znajdą się muzycy, czy nagrają tą muzykę członkowie zespołu Quidam? Czy nagra Colin kolejną swoją płytę z członkami zespołu Quidam? We're going to record to do the next record, to make the next record with the members of the group Quidam. Yeah, it's my intention. Yes, I'm still writing material, and when I get back from this tour, then I will be working on new songs, and I hope to be recording. Yeah, this year sometime, and it's certainly my intention to work again with Zbigek and Maciek and Jacek. Yes, of course. Yeah, it's nice. It's very nice. Oczywiście to jest w jego planach, gdy tylko skończy tą trasę, to planuje zrobić materiał na następną płytę. I jeszcze mam jedno ostatnie pytanie. Kiedy ostatnio Colin rozmawiał z Andy Latimerem i czy mają jakieś plany na temat kolejnej płyty zespołu Camel? When did you last speak to Andy Latimer? Are there any prospects for the next record by Camel? The next record? We have to do a tour first. I see. The records take a long time to get together, because I mean, this is why I'm doing my things. I do my records, I do my tours, because Andy he works very slowly, because he's perfectionist in his way. And I spoke to him by telephone because he lives in California. He called me before I came to Poland, just to say good luck and to say that it may be we will be on tour later this year. So starting in September, we will be doing a world tour. So and of course we will come to Poland. Ostatni raz rozmawiał z Andy Latimerem przez telefon, zaraz przed trasą w Polsce. No i ponieważ dopiero co niedawno nagrali płytę, także planują najpierw zrobić trasę tej płyty, a dopiero później nagrać nową. No nie będzie to zapewne tak szybko, ponieważ Andy Latimer pracuje powoli nad materiałem, jest perfekcjonistą. No oczywiście, jeżeli nagrają, to znowu jakaś trasa w Polsce. Mam ostatnie pytanie jeszcze od organizatorów z Centrum Kultury do Zbyszka, jeżeli można. Zbyszku, po raz trzeci jesteś na tej scenie w Centrum Kultury. No i jakie twoje wrażenia? Zawsze 2 razy byłeś z zespołem Quidam, teraz podkładałeś muzykę do koncertu Colina Bassa. Jakie są twoje wrażenia? No, jak zwykle bardzo sympatycznie. Przede wszystkim po raz kolejny bardzo postaraliście się o wspaniały wystrój, wspaniałą scenografię, co zawsze doceniamy i co zawsze było mocną stroną tego wszystkiego. Cóż mogę więcej rzec? Zawsze z przyjemnością gramy w Kamiennej Górze. Myślę, że jeszcze nie raz zagramy tutaj. No i bardzo nam się to podoba. Naprawdę
są to super ludzie, zawsze jest fajne przyjęcie i jest to ważne. Jeszcze jedno pytanie, czy smakowało wam u Leszka? Myślę, że ta odpowiedź jest wystarczająca. Now you must you have to translate that for me. Colin, czy smakowało ci jedzenie w knajpie? Did you enjoy your meal? The meal Leszka. at Oleszka, yes, I even had to sing about it on the stage. It was a fantastic experience this afternoon. Ale Yeah. tak mam pytanie a propos jeszcze jedzenia, ponieważ nagrywałeś różne płyty w Azji. Czy rzeczywiście jedzenie nieeuropejskie, nie wiem, jest lepsze od azjatyckiego? Nie, odwrotnie. Jakie ma wrażenia, w ogóle co lubi jeść na przykład? Zapytaj. The next question is again about eating. Because you are in Asia, Oh, yes, how do you find the difference between Asian and European food? Oh, Which is better the food. to No, you? I mean, I like it. I'm lucky, you know. I like lots of different things, and and I really like the food. And I'm traveling in Asia or something. I really like the food. I like hot food. It's something hot. I find it's very healthy. It's good for your heart. Keeps you young. Czy potrafisz przetłumaczyć kotlet schabowy z kapustą? Czy... Kotlet shabovi, I like very much. That's good. I have that too. I had some yesterday. Very nice. Colin, your first time in Jesteś pierwszy raz w Kamiennej Górze, może opowiedz coś o swoim życiu. Jak to się stało, że zostałeś gitarzystą i wokalistą? Może w twojej rodzinie były jakieś tradycje muzyczne? Family were some musical tradition. Not particularly, no real professional musicians, but my mother used to play the piano, and what was very important was that it was a very music-loving family, and so when I grew up, we had lots of records, and I grew up listening to lots of different kinds of music. We would listen to classical music, country music, pop music, opera, everything, and I think that's I'm thankful for that, because I think it's the reason why I'm still interested in all different kinds of music, not just one kind of music. Więc no, pochodzi Colin z rodziny o dużych tradycjach muzycznych. Jego matka grała na fortepianie. Zawsze w domu było dużo płyt, dużo różnego rodzaju muzyki. I właśnie ta różnorodność jakoś rzutuje na jego obecne zainteresowania. Powoduje, że nie ogranicza się do jednego rodzaju muzyki. Po prostu jest bardzo uniwersalny. How did happen that on 1970 Jak doszło do tego, że w roku 1970 w wieku 19 lat nagrałeś swój pierwszy utwór? Say that again. How did happen then on 1970? You record the first tune. Official, yes? Sorry, I was Yes. surprised you knew that. Well, because... Oh, thank you very much. You're a professional. Because when I was a young man and I wanted to join a group, and that's all I wanted to do. I wanted to join a group, get away from home, and go out and try and be a musician. And of course, when you're young, you try to join all kinds of bands, and I was lucky enough to join a band that was going into the recording studio, and that's where it started. Jak każdy młody chłopak marzył o tym, żeby załapać się do jakiegoś zespołu muzycznego, zacząć grać, być muzykiem. No i miał na tyle szczęścia, że po prostu udało mu się wejść do studia, nagrać coś. After 8 years you Po started 8 latach rozpocząłeś pracę z grupą Camel. Jak do tego doszło? It happened because it's just like, it's what they say in the show business. It's not what you know, it's who you know. You know, it's your contacts are very important. And I had been playing in the Steve Hillage band, and the tour manager for the Steve Hillage band was the tour manager for Camel. And Camel were looking for a bass player, and he recommended me, and I went along, and I thought, this is fantastic. I didn't know much about Camel when I went to join, but I thought they were great, and so I really tried hard to get the job, and I got the job, so I was very pleased. Tak się zdarzyło, że kierownikiem trasy Camela był ten sam człowiek, który był kierownikiem
trasy w zespole Steve Hillich Band, w którym Colin grał. I został zarekomendowany, ponieważ zespół Camel akurat poszukiwał basisty. Także po tej rekomendacji znalazł się w zespole Camel i no, pracował ciężko, żeby po prostu trzymać się i to mu się udało. The Camel suspend work. Camel kilka razy zawieszał działalność. Co robiłeś w tym czasie? The breaks. Well, that's very interesting because I sort of left the group in 1981 and went off to France and because I wanted to play jazz and to learn how to do this, and so I did that. And I came back to England in 1984, and then Andy Latimer was making a tour for the Stationary Traveller album. And so then he called me up and said, do you want to do it? And so I did that. And that's the Pressure Points tour. After that, there was quite a long period where Andy did not do anything. I hope you're getting all this. Because he had legal problems with his old manager, and he had to take his old manager to court in order to get money and his copyright for his own music. And that took up a lot of time and energy, and so Andy didn't write anything for several years. And that was a very bad time for Andy, and it ended up with he won the court case and decided then to move to America, and he moved to America and started up his own record company, Camel Productions, and that's when he started working on Dust and Dreams. And well, go on. Jeżeli mowa o przerwach w współpracy z zespołem Camel, w 1981 roku Colin opuścił grupę, żeby zająć się graniem jazzu, wyjechał do Francji. Kiedy wrócił w 1984 roku, zespół Camel akurat skończył pracę nad płytą Stationary Traveller i Andy Latimer poprosił go o współpracę na trasie Pressure Points. Następnie były problemy prawne. Po prostu menadżer grupy, z menadżerem grupy, z którym członkowie zespołu sądzili się przez długie lata i to po prostu absorbowało ich energię na tyle, że po prostu muzyka na tym po prostu ucierpiała. And so while Andy was having his problems, I was working with a group called the Three Mustafas 3, which is where I got my name Sabah Abbas Mustafa. And we toured in many countries for about 6 years. So I was in the 80s. I was very busy because I have to earn a living. Ponieważ chwilowo Camel nie miał problemy, nie nagrywał, Colin zajął się innym projektem, grał z muzykami z Azji pod innym pseudonimem. Mustafas Mustafa. And that's when I became Sabah Abbas Ja mam jeszcze takie pytanie, zanim kolega zagra. Colin, czy masz jakieś swoje wyjątkowo ulubione nagranie, które lubisz śpiewać na koncercie, ale z repertuaru Camel? Bo różni krytycy... Zadaj pytanie. Have you got your favorite song? I mean, Camel song that you especially like playing on tour? Well, there are many that I really like. That's very difficult because there are many, and I'm particularly looking forward to rehearsing for this next tour to play the new
stuff because I think it will be very, very good on a stage. No jest to trudne pytanie. Jest wiele utworów, które szczególnie lubi. Ale powiedz po prostu- Colinowi, że jest sporo osób w Kamiennej Górze, tutaj w tym mieście, które bardzo lubią nagrania z jego solowej płyty, z tych solowych jego nagrań, które nagrał w Polsce. Dobrze? Bardzo proszę cię. There are a lot of people here in Kamienna Góra who like your solo songs. Z tej ostatniej płyty. Good. I'm glad, thank you. Tak, Acoustic From two program last trzeci. records Good. of yours. I'm very pleased. Thank you. That's always nice. Przepraszam. Your first individual album. W roku 93 nagrałeś swój pierwszy album solowy, ale nie użyłeś swojego prawdziwego nazwiska. Dlaczego? That was my Sabah Habas Mustafa project. Well, it's hard to explain because we never came to Poland, but I was in a group called the Mustafas 3, and we specialized in playing music from all over the world. Balkan music, African music. We would try to play everything, world music. So, and to do that, we pretended to be a family called Mustafa. And so we all had names, and my name was Sabah Habas. And we were quite popular in Japan, funnily enough. And so when I was in Japan, I managed to get a contract with a Japanese record company to make an album in Indonesia. And of course, they wanted me to be Sabah Habas Mustafa because we were known in Japan. And so that's why, that's the reason. How to start? It's difficult, isn't it? It's difficult to explain, really. Colin zawsze chciał grać muzykę różną z różnych stron świata. Interesowała go po prostu muzyka etniczna, grał muzykę bałkańską. Bardzo popularna ta grupa, w której występował właśnie w Azji, była bardzo popularna w Japonii. So when I was How was it? I was in Japan, I got a contract to do a solo record, and so I did it as Sabah Habas Mustafa. But Sabah Habas Mustafa is a character that makes these kind of world music projects. It's nice because it's Colin Bass does something else, and Sabah Habas Mustafa goes and does his own thing. I see. Więc jest jak gdyby jego drugie wcielenie, the name Mustafa. Yeah, exactly. Sabah Habas. Są to jak gdyby dwie różne drogi muzyczne, którymi podąża. Colin Bass to jedno, natomiast Mustafa. Sabah Habas. Sabah Habas. Sabah, and then backwards. Habas. Sabah Habas. Mustafa. It's a palindrome. Sabah Habas Mustafa. Mustafa. To jest właśnie ta druga droga. You played a lot of concerts in Poland. Dosyć często koncertujesz w Polsce. Byłeś u nas w roku 97, 98, 99 i w tym roku. Czy to znaczy, że lubisz nasz kraj? Like very much Poland and Polish people. Yeah, of course, absolutely. It's great to play here. It's really great to play here because actually people really listen. They listen and they really enjoy it. And when they enjoy it, they join in. And it's nice to play here. It's very, very nice to play here. Bardzo lubię tutaj grać. Ludzie dobrze reagują na jego muzykę, no i słuchają, potrafią słuchać. Thank you very much. Thank you. My pleasure.